Witam Cię, Tomku. Witaj, Przemku. Znajdujemy się dzisiaj u naszego zaprzyjaźnionego rolnika Leszka, którego na pewno już znacie nieraz z naszych filmów. I co, mamy tutaj fajny zestaw. No w sumie Twoja maszyna. Tak co to jest. jest, Tomku? Tak jest. Mamy tutaj siewnik do wysiewu kukurydzy. Siewnik punktowy firmy Sola, hiszpańskiego producenta. Tutaj mamy model 6-rzędowy. Tak jak wspomniałem, o nazwie Velox z taką nową sekcją wysiewającą, umożliwiającą pracę praktycznie w każdych warunkach. Okay, czyli tak jak tutaj widzimy, lekko uprawione, ale Tak. i w takie typowe tam po prostu poplony, niepoplony możemy tym wieszać. Tak jest. Mamy Okay. tutaj sekcję wysiewającą, która może pracować w sposób klasyczny. Tak jak tutaj widzimy, właśnie mamy pory w miarę dobrze przygotowane. W miarę dobrze mamy przygotowane, ale możemy siać też w sposób uproszczony, czyli jak jest dużo resztek roślinnych, jakiś poplon. I możemy nawet sobie przestawić te sekcje wysiewające na wysiew bezpośredni, czyli bez jakiegokolwiek przygotowania gleby. To może tak zaczniemy od początku, Tomek. Co ta maszyna tutaj posiada za elementy? Jakby tu ją takie... trochę przedstawimy w taki sposób produktowy, czyli od ogółu do szczegółu. Mamy 6-rzędowy siewnik punktowy Sola Velox. Mamy tutaj od góry patrząc podsiewacz do nawozów, granulowanych oczywiście. Ten podsiewacz jest tak zwany ciśnieniowy. To oznacza, że do niego jest wtłaczane powietrze i to powietrze nam dociska granulat, żeby łatwiej dostawał się do aparatów dozujących. Dlatego też właśnie się zastanawiałem, czemu te 4 klamry tam są na tym Tak, zbiorniku. to jest po to, żeby właśnie był szczelny. Dobra, no. Z jednej strony nam chroni tutaj granulat przed tym, żeby nie było żadnej wilgoci, a z drugiej strony to ciśnienie już robi swoje. Ten tutaj cały siewnik jest z napędami elektrycznymi. Oznacza to, że zarówno sekcje wysiewające mają swoje silniki elektryczne, podobnie jak podsiewacz nawozów ma też silnik elektryczny tutaj. Przy sekcjach wysiewających mamy silniki elektryczne, tak zwane krokowe. One bardzo szybko wchodzą na odpowiedni moment obrotowy, żeby zapewnić oczywiście tutaj odpowiednią obsadę, odpowiednie rozdzielanie. Przy podsiewaczu nawozów mamy 2 aparaty dozujące, również napędzane elektrycznie. Tam się w środku wymienia wkłady w zależności od tego, w jakim zakresie dawki będziemy pracować. Jako że siewnik cały jest z napędami elektrycznymi, to jest w standardzie Isobus od razu. Czyli na siewniku jest wiązka Isobus. Ta wiązka posiada moduł ECU i w tym module jest zamieszczone całe oprogramowanie siewnika. Czyli tak naprawdę maszyna współpracująca musi posiadać złącze Isobus, żeby dokładnie tą tak, dokładnie tak. Tutaj mamy ciągnik Leszka John Deere 6150 o mocy 150 koni mechanicznych, który przezbroiliśmy w instalację Trimble. Potem będzie to widać też na filmie, jak ona wygląda. Ta instalacja ma oczywiście antenę NAV 900 z dokładnością 2,5 cm korekcyjną. Mamy również tutaj kierownicę automatyczną, także jak sobie oczywiście tutaj wprowadzimy odpowiednie linie do prowadzenia tego siewnika, to operator praktycznie nie musi rąk kłaść na kierownicy, bo ciągnik poprowadzi go sam na polu. Dokładnie. Tutaj muszę o paru rzeczach powiedzieć, takich szczególnych na tym siewniku. To jest tak zwana instalacja hydrauliczna odpowiedzialna za dociski. I teraz sekcja wysiewająca tutaj ma każda zamocowany siłownik hydrauliczny. Ten siłownik jest oczywiście obsługiwany przez instalację hydrauliczną ciągnika. Umożliwia docisk sekcji w zakresie od zera, czyli ciężar powiedzmy samej sekcji, chociaż sama sekcja waży około 120 kg, to nazwijmy tą masą własną, aż do maksymalnie 350 kg. No to już naprawdę ekstremalne warunki. Czyli docisk wynosi 200 kg, sekcja 120 kg, no i to, co mamy w zbiorniku, czyli około 30 kg ziarna, daje nam w sumie około 350 kg na każdy rząd. Oczywiście nie zawsze taki docisk jest potrzebny. Nie, to już naprawdę w ekstremalnych warunkach. W ekstremalnych warunkach, ciężkich, takich, gdzie no powiedzmy sekcja ma tendencję też do wychodzenia na wysokiej prędkości jazdy z gleby. I teraz ten system hydrauliczny jest uzupełniony o drugi system hydrauliczny, który możemy włączyć albo wyłączyć w zależności od tego, czego potrzebujemy. I ten drugi układ hydrauliczny służy do tego, żeby dociążyć siewnik w kierunku ciągnika. Czyli działamy na
dolne ramiona trzypunktowego układu zawieszenia, dociskając niejako siewnik w dół. Jeszcze bardziej. Czyli gdybyśmy szybko siali na polu z prędkościami 14 do 16 km na godzinę i sekcja by jeszcze wykazywała na twardym terenie tendencję do wychodzenia na powierzchnię, to wtedy sobie to redukujemy właśnie tym systemem. To działa automatycznie, możemy to włączyć, nie musimy. Aha. Czyli tam powiedzmy redukuje nam takie podskakiwanie przy wyższych prędkościach, Dokładnie czy to tak. samego siewnika, czy sekcji, tak? Dokładnie tak. Czyli to oba systemy powiedzmy działają wspólnie albo na zasadzie tylko docisku Dobra, sekcji. czyli mamy zbiornik, mamy podsiewacz, tutaj mamy sekcję, tak, do nawozu. Tak jest. Mamy sekcję tutaj, patrząc od strony ciągnika, tutaj mamy sekcję nawozową, jeden talerz karbowany, z kołem, które też pilnuje jego głębokości roboczej. Tutaj jest oczywiście regulacja, możemy sobie ustawić. Generalnie relica przeznaczona do pracy nawet w bardzo ciężkich warunkach. Patrząc już na sekcję wysiewającą, mamy tutaj rozgarniacze gwiaździste z takim specjalnym kołem w kształcie korony, po to, żeby nam za głęboko nie pracowały w polu i nie działały jako pług. Tutaj mamy jego regulację też głębokości roboczej, żebyśmy się dostosowali do tego na przykład, ile jest resztek roślinnych na polu, jeżeli siejemy sobie na przykład w mulcz. Czyli one nam tak jakby rozgarniają ten pas siewny dla sekcji. Takim też bardzo fajnym rozwiązaniem jest zastosowanie aparatu Precision Planting, który oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, ma napęd silnika krokowego, elektrycznego. Tutaj poniżej widzimy koła, które nam ustalają głębokość roboczą i pilnują nam tutaj siewnika, żeby nam odpowiednią głębokość trzymał. A z tyłu mamy wieńczący pracę tylny blok ugniatający. Mamy go w wersji takiej dosyć ciężkiej, z regulacją niezależną siły docisku oraz kąta ustawienia, tą dźwignią się to robi, tych właśnie talerzy. One są specjalnie zrobione z takiej bardzo wytrzymałej stali po to, że w warunkach na przykład siewu bezpośredniego, kiedy jest trudno zamknąć relicę, żeby nam właśnie o to zadbały. Bo jak ładnie wysiejemy, a nie zamkniemy bruzdy, no to wtedy się okaże, że nam z nasionami się zdarzą takie rzeczy, że ono nie wykiełkuje. Każda z osobna możemy sobie ustawić jakby indywidualnie, tak? Tak, możemy indywidualnie, w zależności od tego, jakie są warunki polowe. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo szczególna na tym siewniku, to jest tutaj taka listwa jakby. Siewnik jest zbudowany na ramie teleskopowej. To oznacza, że się rozsuwa teleskopowo. I teraz, jak sobie popatrzymy, tutaj mamy listwę i ta listwa ma takie ząbki. Tutaj widzimy ogranicznik. Układ nazywa się wariant, czyli zmienny, że zmienny rozstaw nam umożliwia. I hydraulicznie możemy sobie przestawić rozstaw między rzędami co 5 cm. Czyli tym siewnikiem możemy siać 45 cm, 50, 55, 60, 65, 70 lub 75 cm między rzędami wysiewającymi. Czyli tak naprawdę przestawienie siewnika, powiedzmy z siewu buraków na kukurydzę, to jest tak naprawdę przestawienie tutaj tej listwy na podnosimy rozstaw. siewnik do góry, regulujemy sobie tutaj tymi zawleczkami, tymi blokadami. Potem dajemy hydraulikę i ona nam się ładnie zsuwa. Zwłaszcza to jest pomyślane z myślą, że tak powiem, o firmach usługowych, które świadczą usługi. Szybko muszą się przezbroić właśnie z siewu rzepaku na siew na przykład kukurydzy. Pokrótce tak ten siewnik wygląda. Zapraszamy na pokazy 11 kwietnia, czyli w najbliższy piątek. Już w piątek. No, można wypełnić sobie formularz na stronie internetowej, żeby sobie za darmo zjeść obiad i zobaczyć to wszystko i tam przede wszystkim, skorzystać z wielu atrakcji. Tak, bo nie tylko ten siewnik tam będzie można zobaczyć, ale no, nam zależy, żeby przede wszystkim tą maszynę pokazać, co ona potrafi, będzie jakie ma zalety. Będzie kilkunastu innych producentów i dystrybutorów maszyn rolniczych w Polsce z siewnikami ich punktowymi. No, jest to unikalna okazja, żeby sobie porównać na podobnych, właściwie na takim samym polu, tylko że na pasach rozstawionych obok siebie, w podobnych warunkach wysiew z różnych marek, różnych siewników. My prezentujemy siewnik Sola Velox, także zapraszam, wszystko przed nami. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie.
o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.